Agnieszka Labus, doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektury i urbanistyki, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i liderka Fundacji Laboratorium Architektury 60+. Jak Bytom może wykorzystać w kontekście seniorów fakt, że jest miastem kompaktowym? Tak, Bytom jest rzeczywiście miastem kompaktowym, tak zwanym miastem zwartym, a ja to jeszcze inaczej nazywam miastem krótkich odległości. Czyli to jest takie miasto, po którym po prostu łatwo poruszać się pieszo. I rzeczywiście tak jest. Można to oczywiście bardzo dobrze wykorzystać w kontekście starzenia się społeczeństwa czy w kontekście seniorów, bo to jest bardzo duży potencjał dla miasta, żeby uczynić to miasto miastem przyjaznym wiekowi. Jest taka globalna sieć stworzona przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia. Nazywa się właśnie Miasta Przyjazne Wiekowi. I Bytom mógłby być miastem, które pretendowało do tego, żeby do takiej sieci należeć. Aktualnie w Polsce należy, z tego co wiem, Kraków, Gdynia. Inne miasta również się starają. Być może mam nieaktualne dane, ale myślę, że kilka miast właśnie się o to stara. Natomiast wydaje mi się, że Bytom też właśnie dzięki jakby tej zwartej strukturze urbanistycznej ma do tego jak najbardziej predyspozycję. Przede wszystkim co to miasto krótkich odległości? No wydaje mi się, że to miasto właśnie również poprzez ten proces odnowy czy rewitalizacji i na przykład w rozwiązaniach architektonicznych tworzenie bardzo takiej zróżnicowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej w budynkach. Co mam na myśli? Chodzi mi o mieszanie funkcji w budynku, tak? Czyli gdybyśmy podeszli do tematu tak, że zarówno w skali budynku mieszamy funkcje, jak i w zagospodarowaniu terenu nie strefujemy i nie mówimy, że tutaj lokalizujemy usługi, tutaj biura, tutaj, nie wiem, w jakąś tam opiekę medyczną, tylko wręcz mieszamy te wszystkie funkcje, daje nam to możliwość jakby łatwego dostępu i dojścia pieszo w krótkim dystansie do poszczególnych funkcji. Czyli jakby tutaj ta kompaktowość czy zwartość może być jeszcze bardziej podrasowana, tak bym to powiedziała, poprzez te działania właśnie rewitalizacyjne, odnowy związane z tym, że w skali budynku w parterze lokalizujemy na przykład usługi, na wyższych kondygnacjach biura, a jeszcze wyżej mieszkania. I to powoduje, że bardzo łatwo nam skorzystać, zresztą to gdzieś tam obserwujemy w mieście, tak? Bo w wielu kamienicach tak po prostu jest, że te partery są zagospodarowane właśnie na funkcję usługową. Natomiast warto też o tym pamiętać przy jakichś nowych inwestycjach i przy tym, żeby jakby zachować właśnie tą kompaktowość. A z drugiej strony to miasto krótkich odległości też daje taką przewagę, że ludzie właśnie mogą poruszać się pieszo, czyli nie muszą używać samochodów. A jeżeli nie muszą używać samochodów, też o jakich grupach na przykład mówimy? No właśnie o osobach starszych, bo niejednokrotnie wraz z wiekiem gdzieś tutaj też pojawiają się pewne dysfunkcje, które uniemożliwiają nam korzystanie z samochodu. Czy ludzie biedniejsi na przykład nie posiadają tego samochodu, albo po prostu z własnego wyboru nie chcemy mieć tego samochodu, jesteśmy bardzo ekologiczni, no z różnych pobudek jakby. I dzięki temu to miasto zapewnia nam tą alternatywę, że jesteśmy w stanie po prostu do wszystkich podstawowych funkcji dotrzeć bez używania samochodu, a z drugiej strony ograniczamy w tym momencie ilość samochodów w mieście i uwalniamy tą przestrzeń po prostu dając dodatkowe przestrzenie właśnie publiczne, dodatkowe skwery, czyli nierozerwalnie jakby to pytanie też się z tym wcześniejszym pytaniem wiąże. Dajemy właśnie tą możliwość korzystania po prostu z przestrzeni publicznych ludziom. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze takim ważnym elementem w tym takim myśleniu o mieście zwartym czy kompaktowym jest to, żeby nie myśleć tylko i wyłącznie o takiej gęstości, jakby mówiąc o strukturze, tak? O gęstości zabudowy, czyli w przeliczeniu na tutaj kilometry, tak? Kwadratowe. Natomiast myśleć o tej zwartości też w tym wymiarze takim społeczno-psychologicznym,
analizując, ile interakcji społecznych, ekonomicznych na danej przestrzeni się dzieje. Czyli ta zwartość, ona nie tylko musi mieć wymiar ten przestrzenny, ale powinniśmy jakby bardziej nawet oceniać tą przestrzeń właśnie w kontekście tego, co tak naprawdę w tej przestrzeni się dzieje i jak ludzie korzystają z tej przestrzeni i jakby badać to, diagnozować. Są jakby też kolejne elementy tej odnowy i rewitalizacji, które powinniśmy brać pod uwagę. W jaki sposób wykorzystać zielony potencjał miasta, szczególnie w kontekście osób starszych? Tak, rzeczywiście Bytom jest bardzo zielonym miastem, zresztą w ogóle Śląsk jest bardzo zielonym regionem, ku zdziwieniu wielu osób, które ze Śląska na przykład nie pochodzą i rzeczywiście mają jednak ten obraz Śląska bardzo stereotypowy, związany z kopalniami, z kominami, z terenami właśnie przemysłowymi. Natomiast jak możemy wykorzystać potencjał w kontekście osób starszych? No to tereny zielone jakby od razu nasuwa się taka właśnie analogia związana z użytkowaniem przez osoby starsze, bo osoby starsze to są osoby, które generalnie zazwyczaj są na emeryturze, mają dużo wolnego czasu, chociaż nie ukrywajmy, że wraz z jakąś tam perspektywą tutaj czasową, długoterminową, myśląc o nas jako o seniorach, też pewne zmiany mogą w tym zakresie nastąpić i wydaje mi się, że może się okazać, że będziemy dużo bardziej aktywnymi seniorami niż obecni seniorzy, albo będziemy mieli inne aspiracje, inne potrzeby i już nam ławeczka w parku nie wystarczy. I te tereny zielone jakby właśnie powinniśmy wykorzystać, myśląc też o tej perspektywie długoterminowej i nie tylko o tym, co jakby tu i teraz i nie tylko o tych potrzebach dzisiejszych seniorów i seniorek, ale i o przyszłych właśnie osobach starszych. Wydaje mi się, że tu oprócz tego, że wiadomo, że tereny zielone muszą spełnić pewne standardy, żeby ludzie w ogóle chcieli z nich korzystać. No, Park Kachla przeszedł rzeczywiście rewaloryzację i zdecydowanie powiem szczerze, że widać jakby jak wzrosła częstotliwość użytkowania ludzi z tego parku. Jak dobrze na przykład zadziałało to, że gdzieś ten park z takiego bardzo zagęszczonego miejsca, tak, zielenią, stał się bardziej przejrzysty, tak, bardziej bezpieczny z drugiej strony, bo mamy pewien właśnie taki wgląd, co się dzieje, czyli czujemy się bezpieczniej, jest lepsze oświetlenie, gdzieś tam stworzone są jakieś atrakcyjne właśnie miejsca do siedzenia, do korzystania z tych przestrzeni zielonych, nie tylko dla osób starszych, ale tak naprawdę dla wszystkich grup, bo jakby tutaj o tych terenach też tak, w taki sposób powinniśmy myśleć, więc mówiąc o takich terenach właśnie jak parki czy takie większe skwery zielone, to myślę, że przede wszystkim zachowanie tych standardów i też dbanie na bieżąco o to, bo no nic nie, jakby najgorszym rozwiązaniem jest oddać pewną inwestycję i później jakby już się nią nie opiekować i nie zajmować i nie kontrolować. To wydaje mi się, że to jest też najczęstszy błąd, który w wielu miastach występuje, że jakby oddaliśmy i później już jakby nikt nie ma za bardzo kontroli nad tym, to niszczeje, ludzie wiadomo to użytkują i później już też coraz mniej chcą użytkować, bo to coraz gorzej wygląda. Więc jakby tutaj w tych rozwiązaniach takich generalnie tych terenów zieleni, mówiąc też o tej przyszłości, może warto też pomyśleć o jakichś rozwiązaniach związanych z też wykorzystaniem chociażby jakichś nowoczesnych technologii, czy zastosowania, nie wiem, też ławek, które będą miały jakieś odpowiednie tutaj atrybuty, które też będą gdzieś tam przyszłościowo, nie wiem, będziemy mogli podładować komórkę, cokolwiek, tak, że te tereny zielone też wchodzimy jakby bezpośrednio, spełniają nasze potrzeby nie tylko tego odpoczynku i relaksu, ale dają też inne możliwości. Natomiast mówiąc o terenach zielonych też nie możemy mówić tylko i wyłącznie w kategoriach parków czy skwerów, ale myślę, że warto zwrócić tu uwagę na ogródki działkowe, których w Bytomiu tych terenów jest stosunkowo wiele, a teraz w okresie pandemii myślę, że zyskały szczególnie zyskały, bo okazało się, że
że ludzie mieszkający w kamienicach czy w blokach, nie mogąc nawet wyjść do gdzieś tam przestrzeni publicznych, do lasów, no te ogródki w jakimś stopniu stały się dla nich takim miejscem ukojenia, oddechu, tak, od tej całej sytuacji. No i myślę, że to jest bardzo ważny element, który można by było też poszerzać i na przykład w ramach nowych inwestycji czy adaptacji istniejących gdzieś tam właśnie inwestycji na formy zamieszkania, wprowadzać też i jakby edukować ludzi w kontekście tak zwanych ogródków takich przydomowych, czy pewnych upraw, czy jakby wprowadzania tutaj różnych ekologicznych rozwiązań, czy też rozwiązań przyszłościowych związanych z ochroną środowiska, też z retencją. Wiem, że Bytom w kontekście retencji chyba jakieś kroki tutaj podejmuje i wydaje mi się, że bardzo słusznie, bo to jest to przyszłość, tak, dla miast, więc i też duża oszczędność, tak, mówiąc o tego typu rozwiązaniach. Więc trudno o tych obszarach zieleni też mówić tylko i wyłącznie w kontekście osób starszych, tylko myśleć o tym bardzo, bardzo gdzieś tam globalnie, ale to na pewno bardzo ważny element w strukturze miasta i w ogóle w procesie rewitalizacji, o którym powinniśmy pamiętać.